dawno temu żył na tych ziemiach bardzo okrutny książę. Słupicka pochodzi od słupów. Wtedy na Koszęcinie panował hrabia Szparwajn, który był bardzo niedobrym panem. Został wydziedziczony przez cesarza za to, że ludzi traktował jak przysłowiowe zwierzęta. I tak samo powstała ta kapliczka na wzgórzu Słupicka w kierunku północnym, jak się jedzie do Boronowa albo jak się jedzie do Częstochowy. To będzie opowieść prawdziwa o niedobrym koszęcińskim księciu, który był panem życia i śmierci dla swych poddanych. Ale w tej opowieści będzie także coś z legendy, bowiem niepiśmienny lud, przekazując z pokolenia na pokolenie najciekawsze wydarzenia, mógł coś zapomnieć albo zmyślić. Princ Szparwajn, bo takie nazwisko nosił ten niedobry pan, był bardzo bogatym człowiekiem i ciągle chciał mieć jeszcze więcej i jeszcze więcej. Chciał być najbogatszym z bogatych. Był także bardzo niedobrym panem dla swoich poddanych. Zmuszał ich do nieludzkiej pracy od świtu do późnej nocy, na co dzień i w niedzielę. Poddani księcia bardzo bali się swego pana, szczególnie kiedy przejeżdżał konno i strasznie bił słabych, przemęczonych ludzi. Mówiono wtedy, że diabeł wstąpił w księcia, a on bił i krzyczał i bił. Niektórzy ludzie nie wytrzymywali tych kar, padali ze zmęczenia na polach i w lesie. Byli także tacy, którzy się buntowali, mówili, że tak nie wolno. I tu właśnie o tych ludziach. Do najsłabszych i opornych wymyślił straszną karę. Na wzgórzu położoną na skraju Koszęcina kazał wkopać głęboko w ziemię grube słupy. Do tych słupów przywiązywano grubymi powrozami wycieńczonych ludzi, którzy w słonecznej spiekocie, w zimowych mrozach powoli umierali na koszęcińskiej Golgocie. Tam działy się dziwne rzeczy. Nocami silne wichry jęczały i wyły nad Koszęcinem. Jakby ręki umierających. Mówiono, że na słupiskach straszy. Dobry lud postawił w tym miejscu duży krzyż z figurą ukrzyżowanego Chrystusa. I na to miejsce chodzili ludzie procesyjnie z kościoła zamkowego i modlili się za zmarłych, ukatowanych ludzi. Modlili się także, a szczególnie o dobre czasy dla Koszęcina, aby dobry Bóg pobłogosławił mieszkającym tu ludziom. Później po wielu latach postawiono tu piękną kapliczkę, którą poświęcono świętym Janowi i Pawłowi, obierając ich za patronów Koszęcina. Zakupiono duży obraz z postaciami tych świętych. Każdego roku w dzień święta gminnego od kilku wieków mieszkańcy Koszęcina błagają swych patronów o łaski dla mieszkających tu ludzi. Proszą o urodzenie na polach, o pokój. Opowiadają także starzy ludzie, że opieka świętego Jana i Pawła oraz Trójcy Świętej w Koszęcinie będzie tak długo istniała, dopóki lud swym patronom się nie sprzeniewierzy, dopóki będzie piękne tradycje naszych dziadów i pradziadów szanował. A więc legenda nie kończy się tylko na czasie przeszłym, ale wybiega jakby do czasów dzisiejszych, ucząc ludzi dobra, szacunku do wszystkich innych ludzi i do wszystkich innych stworzeń.